Witajcie serdecznie, znajdujemy się w Tarnowie Podgórnym, mamy ładną pogodę. Dzisiaj chcielibyśmy zrobić materiał z podstaw obsługi oraz eksploatacji maszyn, które stoją za nami. Są to dwa ciągniki 3055, jeden jest w podstawowej, standardowej wersji, drugi jest wyposażony w ładowacz hydrametu. Omawianie naszych maszyn zaczniemy od podstawowych spraw, to znaczy silnika i jego specyfikacji. W silnikach w Arbosie 3055 mamy koreańskie silniki znane głównie z budowlanki, mianowicie są to Doosan trzycylindrowe o pojemności 1794 cm3 o mocy 50 koni mechanicznych według normy SAE J1995. Ten silnik jest chłodzony cieczą, spełnia normę emisji spalin Stage 5 i ma takie systemy jak system katalityczny DOC oraz filtr cząstek stałych DPF. Ponadto w tym ciągniku zastosowany jest zbiornik paliwa o pojemności 60 litrów. Skrzynia biegów w ciągniku Arbos 3055. Mamy tutaj 12 biegów do przodu i do tyłu, czyli jedną dźwignię z biegami głównymi, która oferuje 4 biegi główne, oraz druga dźwignia oferująca 3 zakresy, szybkie, pośrednie oraz wolne, i rewers mechaniczny, czyli przy każdej zmianie biegów oczywiście musimy wciskać sprzęgło. Do tego oczywiście napęd na 4 koła załączany z przycisku na prawym panelu, czyli elektrohydraulicznie, oraz blokada mechanizmu różnicowego załączana mechanicznie, co później Wam wszystko pokażemy w kabinie, co, gdzie i się znajduje. Przejdziemy teraz do hydrauliki, mianowicie mamy układ tutaj sterowania ze wspomaganiem i jeśli chodzi o hydraulikę roboczą, mamy dwie pary złączych hydraulicznych, tak jak teraz Przemek pokazuje, a w tylnym tuzie mamy udźwig maksymalny 2500 kg. Jest to mierzone na samych końcówkach, co się przekłada na 1500 kg, 61 cm od końcówek. A w samym ciągniku mamy podwójną pompę hydrauliczną. Prędkości WOMP. W każdym naszym ciągniku, jak i w tym ciągniku, mamy dwie prędkości wałka WOMP, czyli 540 i 1000. Oczywiście prędkości wybieramy mechanicznie dźwignią znajdującą się po lewej stronie, którą później pokażemy, oraz wałek WOMP załączamy elektrohydraulicznie. Co więcej, wałek WOMP działa niezależnie w każdym ciągniku marki Arbos. Każdy nasz ciągnik Arbos 3055 ma koła w rozmiarze 280/70 na R20, to są przednie, i tylne 380/70 R28. Ponadto tylne koła są wyposażone w takie 4 płyty po 45 kg, co daje łącznie 180 kg obciążnika na jedną stronę, czyli 360 razem, a z przodu mamy kilka walizek o łącznej masie 150 kg. I warto jeszcze dodać, że opony są oczywiście radialne, nie? Tak, wszystkie nasze ciągniki mają radialne opony. Każdy z ciągników ma w standardzie zaczep górny oraz dolną belkę, a sama kabina jest czterosłupkowa, bardzo przestronna, zresztą wewnątrz jak się wejdzie, czy to jest mała, czy duża osoba, jest bardzo przestronnie, można wygodnie usiąść. Każdy fotel, który mamy w ciągnikach Arbos, jest marki Grammer, bardzo popularnej marki, i można go regulować na sprężynie. Ponadto wszystkie nasze ciągniki w standardzie posiadają klimatyzację i wentylację, to znaczy ogrzewanie kabiny i radio. Mamy już omówioną podstawową specyfikację i parametry maszyny. Teraz możemy przejść do pierwszego użycia maszyny. Co jest istotne, zanim w ogóle jakikolwiek operator, czy to nowa osoba będzie użytkowała maszynę, musi zapoznać się z instrukcją obsługi, co wynika generalnie z gwarancji. Instrukcja obsługi ważna rzecz oczywiście, tak samo jak numery fabryczne ciągnika, i w naszym przypadku znajdują się one w dwóch miejscach, czyli mamy tutaj wybite na ramie ciągnika z prawej strony oraz tabliczka znamionowa, która znajduje się w kabinie ciągnika,
I druga sprawa, miejsce znajdowania się tych numerów fabrycznych znajdują się też w instrukcji obsługi. W takim razie możemy przejść do sprawdzenia stanu technicznego pojazdu, zanim w ogóle ruszymy taką maszyną. To znaczy, pierwsza sprawa to są koła. Musimy sprawdzić, czy stan kół jest odpowiedni. Mówimy tutaj o wizualnym sprawdzeniu ogumienia, czy nie ma żadnych pęknięć, uszkodzeń mechanicznych, czy felgi są proste. Jak już mamy to sprawdzone, każde koło jest prawidłowo, nie jest uszkodzone, możemy sprawdzić ciśnienie w kołach. Ciśnienie w kołach powinno wychodzić przed nich od 1,2 bara do 1,6 bara. W tylnych powinno się znajdować w przedziale od 1 do 0,5 bara do 1,8 bara. Co jest istotne, bo w zależności od prac, jakie będą wykonywane, czy to transportowe, czy na polu, takie ciśnienie będzie każdy operator sobie zmieniał i ustawiał pod własne potrzeby. Najważniejsze jest, żeby nie przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego w kołach, które wynoszą 3,5 bara i są zaznaczone na kołach w tym miejscu. Czyli przechodzimy dalej do silnika i obsługi takiej codziennej, którą powinniśmy wykonywać przed uruchomieniem. Czyli przede wszystkim sprawdzamy filtr powietrza. Przede wszystkim filtr powietrza. Jest to taka codzienna obsługa, którą powinniśmy wykonywać. Czyli tutaj akurat w bardzo prosty sposób odpinamy 4 zatrzaski, zdejmujemy pokrywę. Mamy tutaj filtr wstępny i filtr tak zwany główny, dokładny. Druga sprawa bardzo ważna. Codziennie powinniśmy sprawdzać stan oleju. Stan oleju w tym ciągniku sprawdzamy z prawej strony ciągnika. Tutaj mamy miarkę oleju. Wyciągamy, oczywiście przecieramy sobie czystą szmatką. Jak teraz sprawdzamy, widzimy, miarka jest czysta. Wkładamy z powrotem. Wyciągamy i tak jak tutaj widzimy, mamy ponad połowę stanu. Zawsze pamiętajmy, żeby stan oleju był pomiędzy minimum a maksimum. Obok miarki oleju silnika znajduje się filtr oleju oraz wlew. Z drugiej strony ciągnika znajduje się filtr paliwa wraz z pompką i idąc dalej, tutaj widzimy serce układu emisji spalin, czyli mamy tutaj katalizator DOX z DPF-em. Idąc dalej, kompresor klimatyzacji, tutaj mamy cały układ chłodzenia, czyli mamy tutaj chłodnicę cieczy chłodzącej, do góry korek. Oczywiście sprawdzamy też codziennie stan cieczy w chłodnicy. Powinien być on poniżej korka, powiedzmy centymetr, żeby ten płyn poniżej korka centymetr się znajdował. Dalej intercooler, chłodnica intercoolera, chłodnica oleju hydraulicznego, chłodnica klimatyzacji i tutaj jeszcze dalej mamy osuszacz klimatyzacji. Do góry znajduje się oczywiście sterownik, komputer silnika, złącze diagnostyczne. O czym jeszcze warto pamiętać, w ciągniku znajdują się liczne połączenia elastyczne na takich opaskach i tak dalej. Warto też codziennie sobie sprawdzić, czy te opaski nie są luźne, starać się, żeby tutaj nigdy nie było żadnych czy tam przetarć na takich wężach, czy jakichś uszkodzeń, ponieważ tutaj jest ogólnie układ zamknięty i warto to pilnować, żeby żadne zanieczyszczenia nie dostawały się do układu dolotowego silnika. Skoro już silnik mamy omówiony, możemy powoli przejść do hydrauliki. Mianowicie wcześniej wspominaliśmy, że mamy podwójną pompę hydrauliczną. Ja chciałbym wskazać tutaj. Mamy dwa filtry hydrauliczne. Pierwszy to jest główny filtr hydrauliczny, a tutaj poniżej znajduje się filtr zasysający. Przejdziemy teraz troszeczkę do tyłu. Co jest istotne, jak już sprawdzamy hydraulikę, przede wszystkim przed użyciem
maszyny. Jeśli maszyna stoi w garażu, warto sprawdzić, czy nie ma żadnych wycieków pod ciągnikiem, bo jak zobaczymy, mamy czysty, załóżmy, garaż, zobaczymy, że pod spodem coś cieknie, to znaczy, że jest jakiś wyciek i trzeba go namierzyć. W tym miejscu znajduje się sam wlew oleju przekładniowego. Możemy w każdej chwili tutaj dolać, jeśli takie ubytki będą. Natomiast miarka znajduje się odrobinę poniżej. Odkręcamy ją sobie i podobnie jak z olejem silnikowym wycieramy najpierw w czystą szmatkę i sprawdzamy. Olej powinien znajdować się powyżej minimum, a może być nawet na pograniczu maksimum, bo niektóre maszyny mogą wymagać troszeczkę więcej oleju i w tym przypadku może to być przydatne do maszyn współpracujących. W takiej codziennej eksploatacji ważne jest też smarowanie elementów, które tego wymagają. W naszym przypadku jest to przede wszystkim przednia oś. Przednią oś smarujemy w dwóch miejscach na mocowaniach, czyli w tym miejscu mamy jeden smarownik oraz z przodu z drugiej strony. Co więcej, smarujemy również na stworzniach zwrotnicy oraz końcówkach drążka. Warto jeszcze pamiętać, żeby co jakiś czas przesmarować sobie zawiasy drzwi, przede wszystkim na początek, chociażby przedmuchać tutaj sprężonym powietrzem, żeby troszeczkę to tutaj przeczyścić i na przykład są takie specjalne smary sprayu do zawiasów, którymi co jakiś czas, jest to w bardziej takiej wersji płynnej, ale co jakiś czas warto to sobie przesmarować dla dłuższej żywotności. Możemy teraz powoli już przechodzić do procedury startu. Oczywiście przeczytana jest instrukcja, zapoznani jesteśmy z obsługą maszyny. W pierwszej kolejności, tak czy siak, musimy podejść i zobaczyć, czy włączona jest masa przy akumulatorze. W tej chwili jest ona włączona, natomiast ona pokaże, przekręca się w ten sposób. W tej chwili jest na on, czyli włączona. Przechodzimy do kabiny ciągnika. Ciągnika nie odpalimy, nie siedząc na fotelu. Fotel ma czujnik, który pokazuje, czy jest operator siedzi na fotelu, czy nie. Jeśli nikt nie będzie siedział na fotelu, to znaczy, że ciągnik nam nie odpali. Kolejnymi punktami, żeby odpalić sam ciągnik, jest to, żeby dźwignia rewersu była na neutralnej pozycji. Hamulec dźwigni ręcznej, żeby był zaciągnięty i żeby bieg był na biegu neutralnym, to znaczy ustawiony w pozycji neutralnej. Ja teraz specjalnie pokażę, mam go załączonego na biegu, co się stanie, jeśli przekręcę stacyjkę. W tej chwili ciągnik daje nam informację piszczeniem, że coś jest nie tak i nie odpalimy ciągnika. Ja przekręcę teraz stacyjkę. Nic się nie dzieje. Natomiast jeśli przełączę bieg na pozycję neutralną, piszczenie ustaje i można odpalić ciągnik. Jeszcze jedna uwaga, nie odpalimy również ciągnika, jeśli wałek WOM zostanie załączony. Wtedy to jest kwestia bezpieczeństwa, wtedy po prostu ciągnik wykrywa i dostaje informację, że nie ma bezpiecznych warunków do odpalenia i nie jest operator w stanie odpalić ciągnika. Natomiast kiedy już nie ma piszczenia, biegi wszystkie są w pozycji neutralnej, ja siedzę na fotelu operatora i hamulec ręcznie jest zaciągnięty, mogę odpalić ciągnik. Do czego służy konkretny przycisk, dźwignia i tak dalej. Czyli zaczynając od początku, po lewej stronie kierownicy mamy dźwignię rewersu, z mojej prawej strony pierwsza dźwignia biegów głównych, czyli mamy 4 biegi główne, druga dźwignia z 3 zakresami. Po lewej stronie mamy dźwignię ręcznego, hamulca ręcznego i ostatni pomarańczowy kolor, czyli dźwignia gazu ręcznego. Idąc dalej, po lewej stronie znajduje się też dźwignia zmiany prędkości obrotowej wałka WOM 540 i 1000. I teraz mamy tutaj prawy panel kabiny, na którym znajduje się większość przycisków do sterowania ciągnikiem, czyli tutaj mamy taki wyświetlacz, który pokazuje nam godzinę oraz datę. Dalej mamy światła awaryjne,
włącznik świateł do jazdy. Tutaj mamy światła robocze znajdujące się na górze kabiny. Dalej dwie dźwignie służące do sterowania wyjściami hydraulicznymi z tyłu. Przycisk do włączania wycieraczki przedniej, dwustopniowy, czyli mamy troszeczkę wolniejszy ruch wycieraczki oraz szybszy. Spryskiwacz szyby. Dalej tutaj mamy przycisk z blokadą do załączania przedniego napędu, lampa błyskowa oraz ostatni również z blokadą do załączania wałka w WOM. Idąc dalej, radio oraz przycisk inicjujący wypalanie filtra cząstek stałych. Poniżej dwie dźwignie do sterowania tylnym podnośnikiem, czyli dźwignia pozycyjna oraz siłowa. Tu jeszcze z prawej strony kierownicy mamy dwa przyciski, czyli jeden to jest kierunkowskaz lewo, prawo oraz wybór świateł mijania lub drogowe. Na górze kabiny, tak jak Damian wcześniej wspomniał, kabina oczywiście jest wyposażona w klimatyzację. Mamy 3 prędkości wentylatora oraz pokrętło do załączania kompresora i sterowania tej temperaturą w kabinie. Oczywiście tutaj mamy nawiewy 3 z jednej strony, 3 z drugiej strony. Tutaj mamy taką osłonę przeciwsłoneczną i szyber dach w kabinie. Mamy już omówione najważniejsze punkty obsługi maszyny. W tej chwili możemy przejść do konserwacji maszyny, to znaczy serwisowych przeglądów. Zacznijmy od tego, że we wszystkich przeglądach, które wykonujemy, sprawdzane są stany olejów, to znaczy oleju w skrzyni biegów oraz przedniej osi, stan płynu chłodniczego. Dlaczego nie sprawdzamy stanu oleju silnikowego, za chwileczkę powiem. Ponadto każdy przegląd ma przewidziane sprawdzenie filtra powietrza, w razie potrzeby przyczyszczenie go, przedmuchanie tego filtra powietrza, w razie potrzeby wymiana, bo niekiedy może być filtr powietrza już tak zapylony, że samo przyczyszczenie nic nie da rady i wymagana jest wcześniejsza wymiana, oraz przesmarowanie wszystkich punktów smarnych, które były wcześniej omawiane. Przeglądy składają się, tak naprawdę mamy 5 głównych przeglądów, które zamykają obieg przeglądowy. Pierwszy przegląd jest w każdej maszynie i się odbywa przy 50 godzinach. Jest to przegląd, który zawiera, tak jak wcześniej mówiłem, te wszystkie sprawdzania olejów, w razie co dolewanie, płynów itd. Natomiast wymienia się filtr oleju silnika oraz olej silnikowy. I w każdym praktycznie przeglądzie nie musimy sprawdzać oleju silnikowego, bo jak wykonujemy przeglądy, to każdy olej silnikowy jest wymieniany wraz z filtrem oleju silnikowego. Dlatego obligatoryjnie nie ma potrzeby w ogóle sprawdzania poziomu tego oleju silnikowego. Przy codziennym użytkowaniu operator powinien to sprawdzać, natomiast przy naszym przeglądzie nie robimy tego, bo po prostu i tak trzeba wlać nowy olej, zlać stary i wlać nowy. Ponadto w pierwszym przeglądzie po 50 godzinach jest jeszcze wymieniany olej w przednim moście. Drugi przegląd zaczyna się przy 200 przepracowanych godzinach ciągnika. Tak jak mówiłem wcześniej, filtr oleju silnika, filtr oleju silnika oraz olej silnikowy wymieniany jest. Ponadto filtr hydrauliki, zasysania hydrauliki. Ostatnią rzeczą, którą chcielibyśmy jeszcze powiedzieć, to są możliwości rozbudowania ciągnika, to znaczy chodzi o opcjonalne wyposażenia ciągnika. Obok mnie znajduje się akurat ciągnik z ładowaczem Hydramet Xtreme S Long. Jest to ładowacz, który ma udźwig maksymalny 800 kg bez osprzętu. Można go podnieść na wysokość 265 cm. Jest on poziomowany mechanicznie na ramie trzysekcyjnej. Poza tym możemy do tego ciągnika zamontować przedni tus, również Hydrametu my oferujemy.
o udźwigu 1000 kg. Jest to TUS z jedną parą wyjść hydraulicznych, który można również sterować joystickiem, tylko to jest jako dodatkowa opcja. A poza tym do samego przedniego tuza można zamówić ramkę do obciążników, którą normalnie jak mamy zamontowany tuz, no to obciążników nie mamy zamontowanych. Dzięki ramce możemy sobie po prostu ten obciążenie rozłożyć troszeczkę bardziej naprzód. Jeśli chodzi o sam ciągnik, ponadto możemy rozbudować go o instalację pneumatyczną jedno- i dwuobwodową. W hydraulice dodatkowo można zamontować wolny spływ, ponieważ niektóre maszyny tego wymagają, a także popularne eurohaki, agrohaki, bo tutaj mamy, jak widzieliśmy na filmie, końcówki kulowe i przednie błotniki. W ciągnika Arbos można też domontować dodatkowe gniazda do zapalniczki 12V, USB czy też 3-pinowe.